Szanowni Państwo, nazywam się Justyna Oszust i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę organizowaną przez Instytut Badań nad Turcją. Naszymi gośćmi są dr Jakub Gajda, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu związany z Fundacją Kazimierza Pułaskiego, Dzień dobry Państwu. oraz Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Iranu, konsul RP w Kabulu w latach 2008-2011, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry Państwu. I dzisiejszą debatę chciałabym zacząć od takiego, powiedzmy, podstawowego pytania, czyli jak panowie oceniliby obecny charakter relacji rosyjsko-irańskich? Czy to jest taki realny sojusz, strategiczne partnerstwo, czy raczej tymczasowy układ interesów wymuszony przez okoliczności międzynarodowe? Krótko, zwięźle, czy tak bardziej rozbudowana to ma być wypowiedź? No bo krótko mówiąc, na pewno to nie jest sojusz zwarty w takim znaczeniu, jakiego by być może jedna strona przynajmniej tej układanki wymagała, o czym przekonaliśmy się chociażby w chwili, kiedy Iran został zaatakowany przez Izrael. No i wtedy widzieliśmy też deklaracje ze strony Moskwy, które właściwie się zakończyły tym, że Moskwa potępiła te działania, naruszenie ładu międzynarodowego, drastyczne, no ale to jest de facto tylko taka sfera deklaracji, za którymi nie ma właściwie żadnych konkretnych ruchów. A jeżeli spojrzymy kilka miesięcy wstecz, cofniemy się do stycznia 2025 roku, mamy taką ważną sytuację, ważną datę, gdzie Rosja podpisuje z Iranem pakt strategiczny. To bardzo szumnie wybrzmiało, szczególnie właśnie w Teheranie, w Moskwie troszkę słabiej, ale również. No i to był taki moment, w którym wydawało się, przynajmniej w stronie irańskiej, tutaj to jest takie mocne uogólnienie, no bo nie wszystkim oczywiście w Iranie ten akt jawił się jako taki sojusz, który będzie trwały, który będzie mocny, który będzie oznaczał coś więcej niż tylko deklaracje i wspieranie Iranu na arenie międzynarodowej, w tych ciałach w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i w innych ciałach międzynarodowych. No, wydawało się Irańczykom, że to będzie coś naprawdę dużego, że skoro mamy wspólnego wroga, skoro mamy wspólne cele w geopolitycznej przestrzeni, mamy alternatywne wizje globalizacji, bo takie tutaj w Iranie grają sentymenty, no to będziemy się wspierać w każdej możliwej płaszczyźnie. Również tutaj w domyśle o tym, nie wiem, czy taki mikrofon chyba ma jakiś problem, tak? Ale również była tutaj sytuacja, znaczy była tu oczywista rzecz, tak, była tu oczywista rzecz, dziękuję, związana z tym, że Irańczycy będą chcieli otrzymać jakieś wsparcie ze strony Rosji w takiej właśnie sytuacji, jaka zaistniała w czerwcu. Nie dość powiedzieć, że 2 dni przed tym, co się wydarzyło, Iran ratyfikował też tę umowę. No i 2 dni nie minęły, a już mieliśmy ataki rakietowe i bombowe, drony nad Teheranem i Rosja ograniczyła się tylko i wyłącznie do tej deklaracji. Nie włączyła się w żaden sposób w pomoc w praktyce. Poza tym minęło trochę czasu, a ukazały się nowe fakty, o których też słyszeliśmy. No, na ile one są, na ile one są faktami, właściwie by trzeba było zapytać, ale pojawiły się też hipotezy, sugestie niektórych polityków, również irańskich, o tym, że być może Rosja nawet w jakiś sposób maczała palce w tym rozpoznaniu, które było prowadzone na terenie Iranu, i dzięki temu łatwiej było Izraelowi zaatakować. Jak jest teraz? Krótko jeszcze może podsumuję, bo ta wypowiedź się robi dość długa. W tej chwili myślę, że to partnerstwo jest faktem, ale sojusz to jest zdecydowanie za duże słowo i sama strona irańska się też o tym przekonała. Rosja jest skoncentrowana przede wszystkim na Ukrainie.
A Iran, no, de facto, jak widzimy, pozostał w ciężkiej sytuacji sam, dlatego też bardziej w mojej ocenie w tej chwili zaczyna się skłaniać ku budowaniu płaszczyzny pod sojusz z Chinami, ale to też nie będzie oczywiście łatwo, ale bardziej zdecydowanie w tej chwili Teheran w stronę Chin zwrócony. Także może tyle na wstępie. Pozwolę sobie uzupełnić tutaj to, co było powiedział, jest jak najbardziej zgodny z prawdą. Relacje Rosji i Iranu to zdecydowanie nie jest sojusz. Ta współpraca jest zbyt płytka, zbyt wąska i zbyt wymuszona okolicznościami, żeby nazywać ją sojuszem sensu stricto, aczkolwiek nie jest tak, że partnerstwo, tak nazwane strategicznym, szumnie nazwane strategicznym, pozostaje tylko na papierze. Obydwie strony współpracują ze sobą przede wszystkim na płaszczyźnie militarnej i ekonomicznej, aczkolwiek, tak jak tutaj kolega zaznaczył, jest to za mało. Są to drobne kroczki, są to w skali, nazwijmy to, porządku światowego, bardzo niewiele w praktyce znaczące, choć symbolicznie istotne działania, jak chociażby połączenie rosyjskiego i irańskiego systemu bankowego. W tym momencie Rosjanie są de facto jedyną nacją, która może sobie wypłacić pieniądze z irańskiego bankomatu, nie posiadając konta w irańskim banku. Nie jest to wiele, biorąc pod uwagę wielkość wzajemnych obrotów handlowych i ruchu turystycznego, ale ma to pewien potencjał symboliczny. Do tego Rosjanie w sposób substancjalny wspierają irański program kosmiczny, bo istnieje i całkiem nieźle się ma. Człowiek znowu jest to za mało, żeby dokonać rewolucji, za mało, żeby dokonać przełomu, jest zbyt mało, żeby w jakiś sposób zaburzyło to układ sił. Jednakże Rosjanie mocno wspierają rozwój irańskich satelitów i korzystając z rosyjskiej uprzejmości, Irańczycy skorzystając z rosyjskiej uprzejmości, Irańczycy umieszczają te satelity na orbicie obecnie w liczbie 3, czwarty jest w drodze. Ale jeszcze raz, to warto powtórzyć, to wciąż za mało, żeby mówić o jakimś realnym sojuszu albo chociaż o partnerstwie, które zmieni lokalny ośrodek, nie wspominając Polski. Dobrze, to teraz w takim razie mam pytanie kierowane do Pana. Jak zacieśnienie relacji z Rosją wpływa na irańskie relacje z krajami Azji Południowej oraz państwami Zatoki Perskiej? To jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek bardzo obszerne znowu, bo tutaj musielibyśmy to całe spektrum sobie prześledzić dość wnikliwie, ale patrząc z perspektywy Teheranu, no w tej chwili przede wszystkim to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, spowodowało, że Teheran również zaczyna bardziej koncentrować się na tym swoim otoczeniu, na państwach, z którymi graniczy, na państwach, z którymi łączą go interesy i ta wspólnota, może nie terytorialna, ale jeśli chodzi o region, w którym się znajdują. I no, również w tych państwach zostało zauważone to, że ten sojusz, który szumnie był nazywany sojuszem, na wyrost był nazywany sojuszem, zdecydowanie nie zadziałał w tej sytuacji, w której znalazł się Iran. Jeszcze do tego poprzedniego tematu wracając, bo myślę, że to też jest ciekawa rzecz, o której należy tutaj wspomnieć, te systemy obrony przeciwlotniczej, którą mieli Irańczycy, które miały bronić Iran przed
atakiem izraelskim, no to były też rosyjskie systemy, tak? I one zawiodły, one zostały rozmontowane. Także tutaj jest jakby jeszcze kolejna taka rzecz, która być może z pozoru nie jest jakaś bardzo istotna, ale jednak jeżeli bierzemy się za poważną analizę tego zjawiska, możemy tutaj pewne tezy poprzeć, bądź też pewnym tezom zaprzeczyć, o których mówiliśmy wcześniej. Co do otoczenia, Iran teraz widzi konieczność przede wszystkim zacieśniania swoich relacji z państwami regionu i tutaj jest co najmniej kilka inicjatyw, które mają zbliżyć Teheran w stronę Zatoki Perskiej, zbliżyć Iran, a właściwie Teheran w stronę Zatoki Perskiej, bo pamiętajmy o tym, co wybrzmiało jakieś 2 tygodnie temu, kiedy to słyszeliśmy, że Teheran będzie przeniesiony, tak literalnie Teheran mają zamiar Irańczycy przenieść sobie na południe, gdzieś w pobliżu Zatoki Perskiej, po to właśnie, między innymi, żeby stworzyć jakiś taki wspólny, symbiotyczny system regionalny czy subregionalny, który będzie napędzał irańskie możliwości, które jak wiemy bardzo mocno kuleją w obecnym czasie ze względu na działania Stanów Zjednoczonych i Izraela. Także tutaj jest jasny taki kierunek działań. Te relacje obecnie z państwami Zatoki Perskiej, no możemy powiedzieć, że są niezłe w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze kilka lat temu. Państwa arabskie, może mnie Marcin poprawisz, jeżeli się mylę, ale z tego, co ja dotarłem do tych informacji odnośnie reakcji w państwach Półwyspu Arabskiego na to, co wydarzyło się w Iranie i na to, co działo się w przestrzeni pomiędzy Moskwą a Teheranem, no nie były jakieś bardzo wylewne, niewiele tam było. Tak, niewiele, cieszę się, że się nie mylę, tak, dziękuję za wsparcie tutaj. Oczywiście myślę, że bardziej zainteresowanym tutaj po raz kolejny jest Teheran tym, aby zbliżyć się do państw Półwyspu Arabskiego, mniej te państwa, no też z jasnych przyczyn. Zbliżenie do Teheranu owocuje oddaleniem od Waszyngtonu. No i to jest podstawowy problem, w którym Iran no, nie może jakby znaleźć sobie partnerów w regionie. No druga rzecz, która wciąż myślę, że jest żywa, choć sprawa została teoretycznie zażegnana, no to są sprawy związane z tym dążeniem do potęgi irańskiej, której się obawiały jeszcze niedawno bardzo państwa arabskie. Także jeśli chodzi o tę sprawę, no to w ten sposób ja to przynajmniej widzę. A teraz może troszkę tak z innej strony. Jakie znaczenie mają relacje Teheranu i Moskwy, ale tym razem dla Europy? Biorąc pod uwagę dotychczasowy kształt tychże relacji, a w szczególności to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli dość mizerny poziom realizacji bardzo ambitnych pomysłów, to na dzisiaj to pewne zbliżanie się, to pomimo dużej liczby różnic, jednak Moskwa z Teheranem ciążą ku sobie, chociaż są przez reżim sankcyjny wpychane nawzajem w swoje ramiona. Aczkolwiek dla Europy ma to póki co przynajmniej marginalne znaczenie. Nie licząc oczywiście kwestii współpracy militarnej, w szczególności irańskich, tudzież na licencji irańskich dronów, które bardzo mocno obciążają ukraińską obronę przeciwlotniczą. To pozostałe wspólne moskiewsko-teherańskie projekty albo mają na tyle niewielki zasięg, albo wciąż pozostanie w sferze tylko i wyłącznie planów, że znaczenie dla naszego kontynentu, dla naszego regionu jest bardzo niewielkie. Aczkolwiek nie oznacza to, że powinniśmy na kwestię zbliżenia rosyjsko-irańskiego, czy współpracy rosyjsko-irańską po prostu machnąć ręką. Tutaj tą kwestię należy bardzo bacznie obserwować, ponieważ pomimo oczywistych braków, oczywistych, nazwijmy to delikatnie, niedoróbek jednego systemu i drugiego systemu, zarówno Rosja, jak i Iran to państwa w obecnej sytuacji nam po pierwsze nieprzyjazne, po drugie wciąż
nawet biorąc pod uwagę Iran, dysponujące bardzo dużą siłą i potencjałem. Tutaj trzeba pamiętać, że zarówno Rosja, jak i Iran to państwa liczące się na rynku energetycznym. Są to państwa zdolne w mniejszym lub większym stopniu manipulować, wpływać na ceny ropy i gazu. Są to państwa zdolne kanalizować ruchy migracyjne z Azji do Europy. Są to państwa zdolne też bardzo mocno namieszać politycznie w regionie Kaukazu. Są to państwa, które stawiają sobie za główny cel tak naprawdę zniszczenie tego międzynarodowego porządku, na którym my opieramy swoje bezpieczeństwo, zarówno militarne, jak i ekonomiczne. Dobrze, a czy sam Iran nie obawia się, że stanie się dla Rosji tylko narzędziem w rozgrywce z Zachodem? Cóż, wnioski z tego, co wydarzyło się w czerwcu i z braku udzielenia pomocy były też tutaj jednoznaczne. Wśród wielu polityków irańskich właśnie taka narracja się pojawiła. Usłyszeliśmy o tym również w mediach, że no, nie jest to partner, z którym należy wiązać się jakoś bardzo ściśle, no bo w chwili takiej, która jest chwilą próby, okazuje się, że no, przede wszystkim traktuje Iran w jakiś sposób instrumentalnie. Instrument, tylko właśnie tutaj jest jeszcze kwestia tego wykorzystania tego posłużenia się Iranem jako instrumentem. Tutaj też się wiele mówi de facto, jeśli chodzi o te interesy irańsko-rosyjskie i o te możliwości, które wspólnie tworzą te państwa. Tutaj znowu mamy taką sytuację, w której więcej pozostaje w tej sferze deklaratywnej, prawdopodobnie, no bo też w dzisiejszych czasach musimy brać pod uwagę to, że mimo, że mamy dostęp globalny do sieci, do informacji i tak dalej, no to jednak jeśli chodzi o te kwestie, które dzieją się bezpośrednio, te delikatne kwestie, które dzieją się na linii Teheran-Moskwa, no to one są bardzo mocno zakryte jakąś taką zasłoną, żeby właśnie na Zachodzie nie można było tylko dokładnie zobaczyć, na czym to polega. Natomiast ogólnie z tego, co widać, z tego, co pokazują też takie ogólnodostępne dane, takie dane, do których troszeczkę trzeba popracować, żeby dotrzeć, no to nie są to jakieś wielkie efekty. Ta wymiana międzynarodowa, wymiana między dwoma państwami bilateralna, przepraszam, nie ma jakiegoś takiego ogromnego znaczenia, choć teoretycznie potencjał ma wielki. No i trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest cały czas wrażliwa sprawa, jeśli chodzi o spojrzenie z Teheranu w stronę Rosji, no bo tutaj jest szereg takich płaszczyzn, które wzajemnie mogą się wykluczać. Mówię tutaj głównie o tych interesach, które są związane z sektorem energetycznym. No, mamy tutaj dwa państwa z potężnymi zasobami gazu i pewne działania, tam joint venture pomiędzy Teheranem i Moskwą oczywiście tutaj występują, ale de facto, jeżeli spojrzymy na te państwa w takiej szerszej perspektywie, no to są konkurentami, można powiedzieć, jeśli chodzi o ten sektor. Podobnie jest również w innych sektorach, natomiast wróciłbym jeszcze do czasów znacznie wcześniejszych, żeby zilustrować tutaj tę relację, przynajmniej tak jak ja ją ocenię. Kiedy mieliśmy pierwsze JCPOA, czyli 10 lat temu mniej więcej, widzieliśmy, jak bardzo irańskie władze, a szczególnie irański biznes zaczął marginalizować Rosję, gdy była perspektywa robić biznes z Zachodem. I taka perspektywa też wówczas pokazała, że jeżeli jest możliwość, to niekoniecznie my będziemy tutaj szukali partnerstwa z Rosją, bo to partnerstwo może przerodzić się w taki, może nie konflikt, no ale pewne jakieś tam sektory są, w których jest ta nie są zbieżne te interesy Teheranu i Moskwy. Pamiętajmy o historii też, pamiętajmy o tym, że no, gdyby nie to, że Iran obecnie ma potężne problemy z Waszyngtonem, również z Izraelem,
może przede wszystkim nawet z Izraelem, no to ta Moskwa być może nie byłaby Teheranowi wcale tak bliska, bo jeśli prześledzimy sobie od tam końca XVII wieku historię rosyjsko-irańskich relacji, te wszystkie wojny, które miały miejsce, to, że no, Iran został de facto rozebrany przez Brytyjczyków i Rosjan, Brytyjczyków, których się ogólnie nie lubi w regionie i w Iranie też. O Rosjanach się w tej chwili tego nie mówi, no tylko dlatego, że mamy wspólnego wroga, prawda? I podobnie było też później, podobnie było po rewolucji islamskiej. Przecież Rosja wsparła Saddama Husajna w 1982 roku oficjalnie, zresztą za Rosją też cały blok wschodni się tutaj opowiedział. Więc ten przyjaciel jest takim przyjacielem na ten czas i myślę, że szczególnie właśnie po tym, co wydarzyło się latem, bardzo mocno ta świadomość wróciła do Teheranu, że to jest taki przyjaciel, ale do pewnego tylko momentu. Nie można na niego liczyć w ważnych chwilach, w chwilach zagrożenia. No a druga rzecz, no, pewne obszary i pewne też geograficzne regiony to są pola de facto konfliktów pomiędzy Iranem i Rosją. Chciałby Pan coś dodać do tego? Tylko to, że również rosyjskie firmy, bo być może po tym policzku przy okazji tej CBA, nie kwapiły się do współpracy z irańskimi tak długo, jak długo miały zwiększony nacisk na współpracę ekonomiczną z Iranem, też pojawił się dopiero, gdy rosyjskie firmy zostały wyłączone z powodu sankcji z zachodniego rynku. Tutaj warto podkreślić, że relacje między Teheranem a Moskwą to zdecydowanie alians z Rosją. Teraz może jeszcze nawiążmy troszkę do Turcji. Czy według Panów Iran i Rosja zaakceptują rosnące wpływy Ankary w Azji Centralnej i na Kaukazie, czy raczej będą próbowały je ograniczać? Zdecydowanie to drugie. Tutaj rzeczywiście wpływy polityczne, wpływy ekonomiczne w danym regionie nie są grą o sumie zerowej. Wzrost znaczenia Ankary nie oznacza z automatu spadku znaczenia Moskwy czy Teheranu, aczkolwiek żadne z tych państw nie odda dobrowolnie, nie odda bez czy to politycznej, czy ekonomicznej walki lidze swojego stanu posiadania, zwłaszcza, że rozpychanie się Ankary, zwłaszcza w regionie południowego Kaukazu, jest odczytywane w Teheranie jako bardzo duże zagrożenie. Tutaj chodzi w szczególności o relacje turecko-azerbejdżańskie i w tym kontekście relacje, czy też pozycje Gruzji i w szczególności Armenii. Lądowe połączenie między Rosją a Iranem przebiega z grubsza, rozwijając się geograficzne niuanse dolin i rzek Kaukazu, przebiega właśnie wzdłuż granic Armenii. Stąd też Teheran patrzy z bardzo dużym niepokojem na wzrost potencjału Azerbejdżanu oraz na pogłębiającą się współpracę między Baku a Ankarą. Podobną zresztą perspektywę Iran prezentuje wobec wszelkich pomysłów promocji panturkizmu, w szczególności w Azji Centralnej, aczkolwiek tutaj ze względu na dosyć, nazwijmy to, zachowawczą postawę władz Turkmenistanu, to zagrożenie rosnącymi wpływami Ankary jest postrzegane przez Teheran jako dużo bardziej marginalne. To, co Iran i irańską rację stanu boli w tym kontekście, to właśnie rozpychanie się Ankary na Kaukazie. Ja tu niewiele mam do dodania, bo rzeczywiście zgadzam się z moim przedmówcą, jeśli chodzi o tę wizję tego, w jaki sposób
Teheran spogląda na zapędy, można powiedzieć, Ankary w tym regionie. No pamiętajmy tutaj właśnie, że sytuacja jest o tyle skomplikowana, zarówno na Kaukazie, jak i w Azji Centralnej, że mamy tutaj ten tercet tych trzech graczy, którzy, no, jak widać, potrafili się niegdyś w miarę możliwości dogadać się wobec tego, co działo się chociażby w Syrii. Tyle, że nie mówimy tu o tej ostatniej, a poprzednim epizodzie wojennym, tak to nazwę. Natomiast no, w tej chwili ten sojusz nie funkcjonuje. I więcej jest, myślę, tych takich potencjalnych zarzewin różnego rodzaju, e, łagodnie to nazwę, niesnasek, takich na tle też kulturowym, na tle etnicznym, na tle językowym nawet pomiędzy tymi państwami, które mają moim zdaniem bardzo duży potencjał, bo ta walka o tożsamość byłych republik radzieckich, choć gdzie tam już mówimy, prawda, tyle lat minęło od tego czasu, prawda, ale jednak ta tożsamość cały czas się gdzieś tam kształtuje, ta walka się toczy, obserwuję to na przykład, jak to jest w państwach Azji Centralnej, z racji tego, że jestem iranistą, patrzę głównie na Tadżykistan, gdzie jest też oczywiście ten turecki element, ale głównie tutaj się toczy jakby gra kulturowa pomiędzy tym światem rusycyzowanym, tak, a światem irańskim. Tak? I to jest bardzo silne. I te relacje właśnie się toczą w takim kręgu trzech państw. Bardzo mają dużą perspektywę, jeśli chodzi o różnego rodzaju problemy, które mogą zostać stworzone w przyszłości, w perspektywie. No na razie trochę innymi rzeczami wszystkie trzy stolice żyją. Także póki co jest spokojnie, ale myślę, że tutaj jest ogromny potencjał no, dla tych państw oczywiście niestety, ale do tego, by toczyć tam rywalizację, a nie bawić się we współpracę. Zanim przejdziemy do pytań od publiczności, chciałabym zadać takie pytanie. Oto jakie mogą być konsekwencje ewentualnego rozłamu między Teheranem a Moskwą? Czy ten rozłam już w jakiś sposób nie nastąpił? Ja bym się zastanowił właśnie, czy to jest rzecz, która się dopiero może wydarzyć w perspektywie, czy ona już ma miejsce? No bo od lata jest tak bardzo spokojnie, taka cisza, która jest dość wymowna, przynajmniej tutaj mówię ze swojej perspektywy, osoby, która gdzieś tam to stara się monitorować. Wydaje mi się, że rozpad takiej konstrukcji naturalnie nie byłby w obecnej sytuacji korzystny dla żadnego z tych państw. No bo nie mają zbyt wielu innych sojuszników te państwa, o tym należy pamiętać. No, Teheran właściwie jest bardzo osamotniony. Moskwa trochę lepiej, ale też nie oszukujmy się, że no zawsze dobrze jest mieć kogoś, z kim łączy nas chociażby to posiadanie wspólnych wrogów i wspólnej ideologii, no bo tutaj musimy też pamiętać o tym, że tu nie chodzi tylko o kwestie polityczne, o kwestie związane z dominacją Stanów Zjednoczonych, ale chodzi też o te kwestie, takie powiedzielibyśmy, kulturowe, cywilizacyjne, gdzie zarówno w Moskwie, jak i w Teheranie te rzeczy bardzo głęboko są, one bardzo mocno wybrzmiewają, przynajmniej w ostatnim czasie, nie? Że tutaj jest walka w jakiś sposób z niewizną Zachodu. No, to już kwestia oceny. Każdy ma indywidualną oczywiście, nie? Ale to jest bardzo mocna kwestia, która te państwa w jakiś sposób jednoczy. I myślę, że ten rozpad taki ideologiczny nie jest w tej chwili możliwy, póki Islamska Republika jest Islamską Republiką. Rosję zostawimy w spokoju, bo wydaje mi się, że tam wiele się w najbliższym czasie chyba nie zmieni. Choć w Iranie takie możliwości są. Ale myślę też, że tutaj oddalenie się
Teheranu od Moskwy, no jest możliwe tylko w dwóch wypadkach. Albo szeroko otwartej postawy ze strony Chin i jakichś zapewnień, które Chiny by udzieliły Teheranowi, jeśli chodzi o sojusz, jeśli chodzi o pomoc wojskową i tak dalej, na co nie liczyłbym szczególnie, bo to jest strategia chińska, która stroni od tego typu deklaracji. Albo druga sytuacja jest jeszcze taka, gdzie jedno z tych państw zbliża się do Zachodu. Zbliża się do Zachodu, a to zbliżenie do Zachodu, znając też prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się, że polegałoby na tym właśnie, że zbliżenie byłoby równoznaczne z tym, że oddalamy się od swojego dotychczasowego partnera, tak, żeby zostało któreś z tych państw samo, wówczas byłoby zdecydowanie łatwiej poradzić sobie na różnych frontach tej rywalizacji z tym państwem. I myślę, że tutaj jest jedynie taka sytuacja możliwa, gdzie kończy się albo wojna na Ukrainie i jakimś cudem przywracamy ten stan równowagi pomiędzy Rosją a Zachodem, albo dochodzi do jakichś negocjacji, które kończą się efektem podobnym, jak było to w 2015 roku w wypadku JCPOA i Iran znowu zaczyna ciążyć ku Zachodowi. No ale widoki na to są marne. Nie sposób się nie zgodzić, tylko nawet zupełnie podsumuję. Obydwa państwa, zarówno Rosja, jak i Iran, są w stanie lepiej lub gorzej, zwłaszcza Rosja, funkcjonować bez tego sojuszu, bez współpracy z drugą stroną. Aczkolwiek dzięki tej nawet dość ograniczonej obecnie współpracy, obydwa państwa po prostu radzą sobie lepiej z naciskiem Zachodu. Ani Iran, ani Rosja nie są aż tak słabe, jakimi chcielibyśmy je widzieć, tak niestabilne, jakimi chcielibyśmy je widzieć. I nawet tak ograniczona jak bieżąca wzajemna współpraca daje im naprawdę sporo korzyści, chociażby z tej przyczyny, że tak jak tutaj Kuba wspomniał, obydwa państwa, w szczególności Iran, są mocno usamotnione. To zarówno jeśli chodzi o region, jak i skalę globalną. Też nie znaczy, że samotne, ale jednak nie mogą sobie pozwolić na luksus swobodnego dobierania sobie partnerów. Gdy dodamy jeszcze do tego kwestie geograficzne, przecież Iran z Rosją bezpośrednio nie graniczą, że przez Morze Kaspijskie, ale filozofii geografii. Ich bliskość geograficzna, w szczególności położenie Iranu, sprawia, że ta współpraca jest czymś, co jest dla obydwu stron po prostu opłacalne. Aczkolwiek w sytuacji, o której była mowa, czyli w sytuacji, w której albo Rosja, albo Iran wraca, pojednamy się uprzednio na łono północnej, zachodniej wspólnoty międzynarodowej, jedno i drugie państwo bez żalu machnie ręką. Dobrze, to teraz pytanie do Państwa. Czy mają Państwo jakieś pytanie do naszych gości? Czy ja już podam pytanie? Nazywam się Włodek Jędrzejewski i generalnie jestem podróżnikiem i bywałem w Iranie, ale też bywałem w innych krajach obszaru Kaukazu czy Azji Środkowej. Mam pytanie, czy takie kraje jak Azerbejdżan i Armenia, z którymi Rosja czy Iran w jakiś sposób działa lub nie działa w pewnych obszarach, czy one tutaj stanowią jakikolwiek, nie wiem, mogą stanowić jakąkolwiek kość niezgody między porozumieniem jakimkolwiek, czy gospodarczym, czy politycznym, czy militarnym między Rosją a Iranem? Czy to są po prostu kraje piątki, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia? Na przykład taki fakt, że Azerbejdżan kupuje 50% ropy, którą wykorzystuje Izrael przez port
przez port w Turcji z kolei, tak? Czy generalnie, czy te kraje mają jakikolwiek wpływ na tą politykę? Bezpośrednie relacje Rosji z tymi krajami, czy, czy, e, czy Iranu z tymi krajami, wiedząc, że na przykład Azerbejdżan, kraj sunnicki, szyicki, przepraszam, sąsiad, połowa, jeżeli chodzi o ludność etnicznie, połowa Azerów mieszka w stronie Iranu. Czy ma to wpływ, czy totalnie nie? I tak, i nie, ale raczej nie, tak w dużym skrócie. Jeśli chodzi o Azerbejdżan, to on jest dosyć szczególnym przypadkiem państwa, które jest, nazwijmy to, bytem stosunkowo świeżym i stosunkowo niewielkim, ale jednocześnie dzięki swoim zasobom energetycznym państwem bardzo istotnym, państwem, które zdołało zbudować w sobie bardzo silne zaplecze polityczne w postaci wsparcia izraelskiego, które jest bardzo kłopotliwe z punktu widzenia Iranu, ale bardzo zyskowne z punktu widzenia Azerbejdżanu. Jest to państwo, które zdołało chociażby wojnę z Armenią, zreformować, rozbudować i naprawdę wzmocnić swój potencjał militarny. I de facto Azerbejdżan zdołał się wyrwać, nawet stwierdzenie, że całkowicie spod kurateli Moskwy, nie wspominając o kurateli Teheranu, która nie funkcjonuje tam właściwie od XIX wieku, bodajże III wojny z Rosją. Sprawa Armenii jest już troszeczkę inna, bo Armenia dosyć nieszczęśliwie dla siebie nie posiada ani dostępu do morza, ani jakichś godnych uwagi zasobów, które gwarantowałyby jej wpływy polityczne, albo po prostu pieniądze, dla które mogłaby te wpływy sobie wraz z rozbudową armii kupić. Więc Armenia pozostaje państwem, które musi się liczyć z Moskwą, które musi się liczyć z Teheranem. To nie jest oczywiście tak, że Armenia nie prowadzi własnej niezależnej polityki, już mimo wszystko nie są czasy kolonializmu, ale w przeciwieństwie do Azerbejdżanu musi się bardzo uważnie oglądać na to, co powie Moskwa i na to, co powie Teheran. Zwłaszcza, że tak naprawdę to Iran jest może troszeczkę za duże słowo, gwarant niepodległości Armenii, ale w praktyce to właśnie Iran jest jedyną w tym momencie siłą zdolną w razie konieczności, absolutnej konieczności, zaangażować się fizycznie, zaangażować się, nie mówię militarnie, ale fizycznie po stronie właśnie Armenii. Nie bez powodu zresztą jeszcze przed ostatnią wojną Iran otworzył nowe konsulaty na terytorium Armenii, to położone w miejscach, których czego jak placówki dyplomatycznej byśmy się nie spodziewali i które swoją działalność konsularną wzbogacają również o inne aspekty związane właśnie z kontrolowaniem wpływów i nacisków azersko-tureckich. Gruzja z kolei już jest zupełnie osobną kategorią, gdyż dzięki położeniu geograficznemu, dzięki dostępowi do Morza Czarnego jest w stanie orbitować mniej lub bardziej w stronę zachodnią. Tam na terenie Gruzji pojawiają się dodatkowi gracze, których w praktyce nie ma w przypadku Azerbejdżanu i Armenii. Jeśli można jeszcze tak obrazowo to nazwać, jak ja to widzę to w taki sposób, że rzeczywiście, tak, tutaj Marcin powiedział, to są pionki, zresztą Pan też użył tego sformułowania, ale położone w strategicznym regionie tej szachownicy, bardzo ważne.
I stąd też, jak wiemy, są bardzo istotne z naszego europejskiego punktu widzenia. No, u nas ta Gruzja się najmocniej zdecydowanie z różnych przyczyn, już nie wchodząc w szczegóły, przebiła, ale również właśnie Azerbejdżan i Armenia są państwami bardzo ważnymi. Więc tak, no, pionki, ale właśnie, ale jeśli tutaj jeszcze dodamy właśnie tę bardzo ważną kwestię, którą jest pozycja Izraela w Azerbejdżanie, no my widzimy, że nie jest to bagatelne miejsce. Jest to arcyważne miejsce i najbliższy właściwie poza Kurdystanem irackim taki region, gdzie Iran może zostać, że tak powiem, Izrael może podejść Iran do jak najbliższej odległości, zbliżyć się maksymalnie. Więc to jest, myślę, że też bardzo ważna sprawa. Oczywiście Baku musi grać tutaj na swoje, a grać na swoje w takiej sytuacji geopolitycznej, w takim sąsiedztwie, w jakim się znajduje, no nie jest łatwo, ale z drugiej strony pewne argumenty zdecydowanie w rękach. No i myślę, że je na ten moment całkiem nieźle wykorzystuje. Także wzrost tutaj znaczenia tych państw myślę, że jest oczywisty, jeśli chodzi o ich znaczenie w najbliższej przyszłości, a ciążenie tych państw jednoznacznie w stronę właśnie tego sojuszu tych dwóch sił regionalnych, Iranu i Rosji, jest bardzo niebezpieczne dla Zachodu, no bo wtedy odblokowują się pewne korytarze transportowe, które mogą sprawić, że te dwa państwa, o których dzisiaj rozmawiamy na tym spotkaniu, staną się dużo silniejsze niż są. Ja chciałam nawiązać do pana doktora wypowiedzi o hipotetycznej, o hipotezie, że Rosja mogła maczać gdzieś tam palce w tym ataku na Iran w czerwcu. Jakie Rosja by miała powody lub przesłanki do tego, by trzymać z Izraelem? No bo przecież oni w Syrii raczej byli skupieni na tym, żeby za państwami arabskimi się wypowiadać i bardziej grali z Iranem, z Syrią i z Libanem do jednej bramki przeciwko Izraelowi. Jakie są przesłanki, że oni mogliby współpracować? To jest jedno pytanie, że Rosja mogłaby być bardziej za Izraelem. A drugie pytanie dotyczy, dlaczego Iran jakby poszedł w stronę takiej, można powiedzieć, współpracy, partnerstwa z Rosją, a nie z Turcją czy z Chinami. No bo jeśli chodzi o Turcję, no to Turcja może im dać taką bramkę do Zachodu. Mogą mieć kwestie sporne odnośnie Kurdystanu. No ale Erdogan też jest taki różny w polityce. Dlaczego oni na przykład nie współpracują z Turcją? I dlaczego nie współpracują, nie poszli w współpracy z Chinami? No bo o ile się nie mylę, chociaż nie wiem, czy jakby nie mam gdzieś przekonanych tych informacji, Chiny mają w Iranie swoje rafinerie, planują tam rozbudowę kolei, bo tam jest chyba teraz kolej niezelektryfikowana. I no dlaczego oni nie poszli jakby we współpracy z tymi dwoma państwami, a zdecydowali się na Rosję? No dobrze. Więc może zacznijmy od tych kwestii współpracy. Tak? Czy może nie, może inaczej. Wróćmy do tego pierwszej kwestii związanej z Izraelem i z oskarżeniami, które padły, tak jeszcze zaznaczam, to nie moja żadna hipoteza, tylko irańskich dyplomatów. Nie pamiętam teraz nazwiska, jeden z irańskich dyplomatów, bardzo głośna to była sprawa, właśnie ambasador z Moskwy. Tak. Nie... Były ambasador z Moskwy, jak sobie przypomnimy nazwisko, to oczywiście padnie, no ale samo właśnie tutaj, sama funkcja też bardzo wiele w tym kontekście mówi, prawda, że to jest działanie Moskwy. Oczywiście to jest emerytowany dyplomata, więc był to taki kanał bezpieczny z punktu widzenia władz w Teheranie, żeby właśnie tym kanałem tę informację wydobyć na światło dzienne do światowej opinii publicznej. No a jeśli chodzi o powiązania, no powiązania rosyjsko-izraelskie mają też swoją historię.
I to nigdy nie jest tak, że nie ma tam pewnych lobby, to może za duże słowo, ale pewnych grup wpływu, nacisku, pewnych sentymentów, które pomiędzy Rosją a państwem Izrael są. No, to jest rzecz chociażby związana z tym, skąd przybyli niektórzy obywatele państwa Izrael. Także te grupy oczywiście też tam istnieją, a Rosja nie chce antagonizować bardziej przeciwko sobie też Zachodu w miarę możliwości. Tak balansuje w tym wsparciu dla Iranu jak może. Z jednej strony chcąc tutaj grać rolę sojusznika, gdzie kiedy jest chwila próby, okazuje się, że tym sojusznikiem do końca nie jest. Oczywiście Iran ma później żal, no ale z drugiej strony jednoznaczne jakieś deklaracje też prowadziłyby do tego, że Rosja miałaby dużo więcej problemów na arenie międzynarodowej prawdopodobnie niż ma w tej chwili. Jeśli chodzi o kwestię współpracy z Chinami, z Turcją, no, Turcja jest oczywiście jednym z tych okienek Iranu na świat w tej chwili. Bardzo duża część irańskiego eksportu, bardzo duża część biznesu irańskiego powiązanego właśnie z eksportem czy ze współpracą międzynarodową jest w tej chwili przez to tureckie okienko przepuszczane. Nie ma tutaj co do tego wątpliwości. Jest takim państwem właśnie Turcja, są Zjednoczone Emiraty Arabskie, no i państwa Kaukazu też trzeba tutaj przyznać, Armenia, Azerbejdżan nawet też w niektórych kwestiach się tutaj nam przebijał jako takie miejsce potencjalnego kolejnego okienka na świat dla Iranu. Ja to nazywam okienkiem. Chodzi oczywiście o przeciwdziałanie temu reżimowi sankcyjnemu, który spadł na Iran ze strony Stanów Zjednoczonych i sojuszników. A Chiny, króciutko może, bo Marcin być może powie na ten temat więcej, ale no, Chiny bardzo delikatnie działają, jeśli chodzi o kwestie bliskowschodnie, mając uwagę tutaj na to, że być może lepiej jest czekać w niektórych sytuacjach, nie spieszyć się z deklaracjami wsparcia dla Iranu takiego mocnego, no bo to się zwyczajnie raczej nie opłaca. Zwłaszcza, że musimy wziąć pod uwagę, w jakim momencie w historii jesteśmy, gdzie Iran jest w tej chwili, gdzie był jeszcze kilka lat temu, gdzie miał pewną siatkę wpływów, sojuszników na Bliskim Wschodzie, no w tej chwili jego pozycja jest słaba. Czy ktoś chce ratować na siłę Iran, kiedy ma swoje wytyczne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to są wytyczne o charakterze globalnym? No nie sądzę. Iran jest w tej chwili w takim naprawdę ciężkim położeniu i musi szukać partnerów. Sojuszników nie znajdzie raczej na armii międzynarodowej, ale partnerów musi szukać. Rosja jest tym partnerem, sojusznikiem nie. Myślę, że podobnie jest tutaj z Chinami. I to, o czym ja mówiłem wcześniej, te perspektywy to są tylko i wyłącznie perspektywy. To jest, tak, można to nazwać, ale myślę, że to są wydarzenia, które no, takie raczej taki political fiction raczej niż coś, co rzeczywiście będzie miało miejsce w przyszłości. Ja jeśli mogę uzupełnić właśnie ten wątek chiński. Chiny bardzo dbają o to, żeby nie włożyć palców między drzwi, żeby nie wejść jako sojusznik jednej strony konfliktu. Tutaj w skrócie rzecz biorąc, nie bawiąc się w konkretnym danym, średnie około 1/3 chińskiej ropy pochodzi z Iranu, a 1/3 z Arabii Saudyjskiej. Każde zbliżenie się do Iranu jeszcze do niedawna, do normalizacji pomiędzy Riyadem a Teheranem, oznaczało problem z państwami arabskimi i vice versa. Stąd też bardzo duża powściągliwość Chin w jakimkolwiek angażowaniu się we wsparcie militarne Iranu. Oni mogą sprzedać produkty do produkcji różnych interesujących rzeczy, ale samych rzeczy już nie. Rosja z kolei w tak bardzo ograniczonym stopniu jak do tej pory była nieco mniej powściągliwa, zwłaszcza już po tym, jak trafiła pod reżim sankcyjny. Do tego należy wspomnieć też o bardzo istotnej kwestii, jaką są po prostu pieniądze. Kiedy nie prowadzą działalności charytatywnej, chociaż
bardzo często się tak prezentują. I na przykład w poruszonym przez Panią przypadku współpracy przy projektach kolejowych. Nie jest tak, że Chiny stwierdzają, że słuchajcie, wybudujemy wam linię kolejową, żebyście łatwiej wozili nasze plastikowe klamki na zachód. Zupełnie nie. My możemy wam sprzedać technologię i trochę lokomotyw, jeśli zapłacicie. I jeśli zakwaterujecie oczywiście naszych pracowników i tak dalej, co z kolei Iranowi jest nie w smak, bo jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć, dosyć wspomniałem o bardzo istotnej kwestii związanej z irańską polityką, z irańską racją stanu. Republika Islamska ma kolokwialnie mówiąc cioła na punkcie niezależności i samowystarczalności. Wszelkiej maści zbyt duże inwestycje zagraniczne, czy to chińskie, czy to rosyjskie, czy to z tego czasu nawet zachodnie, o ile nie idzie za ten transfer technologii, oznaczają zwiększenie uzależnienia się od danej firmy z danego kraju. Więc z jednej strony Chiny nie palą się zbytnio do inwestowania w Iranie, bo to jest niepewny interes z ekonomicznego punktu widzenia. Jest to ryzyko polityczne, a z drugiej strony Irańczycy też nie chcą zbyt dużej obecności Chin na swoim podwórku. Dobra, proszę o odpowiedzi na pytanie. Mam takie pytanie związane z wolnością religijną, bo wiemy, że islam jest religią wiodącą. Mam też takiego przyjaciela tam w Heranie, jest dziennikarzem. Czasem tam daje sygnał, był też więziony za posiadanie Biblii. Ma też córkę, którą musiał kilkakrotnie się przenosić, bo jednak koledzy z jej szkoły średniej były tam zagrożeniem. No to jest takie pytanie pewnie bez odpowiedzi, ale czy coś się przyjaśniło w tym zakresie, żeby katolicy, chrześcijanie mogli chociaż czas od czasu uczestniczyć tam w katedrze, no bo chyba tylko tam jest jedna możliwość na Boże Narodzenie, a tak to nie ma możliwości uczestnictwa. Więc to jest takie pytanie właśnie o wolność religijną. No i też w tym kontekście drugie, czy coś też się w tej sprawie okazało możliwe, żeby osoby młode studiujące mogły na przykład korzystać w Europie Erasmusów czy coś takiego od 5-8 lat. To takie pytania na koniec. Dziękuję za odpowiedź. Ja może zacznę, jeśli chodzi o to pierwsze pytanie. Jest jedna bardzo fajna taka rzecz, która do nas nie dochodzi w takiej swojej właściwej postaci, tak jeśli chodzi o wolność religijną, tutaj z naciskiem właśnie na chrześcijaństwo w Iranie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o kościoły takie jak Kościół katolicki, jak chodzi o protestantów, to one są bardzo mocno pod obserwacją irańskich służb. Dlaczego? Dlatego, że one mają charakter misyjny. Tutaj jest różnica, którą chciałem nakreślić pomiędzy właśnie katolikami i ewangelikami, powiedzmy, czy też kościołami protestanckimi, a kościołem ormiańskim. Tam nie ma tej działalności misyjnej, więc oni są uważani za bezpiecznych dla państwa irańskiego, dla muzułmanów, dla ummy również w szerszym tego słowa znaczeniu. I nie ma przede wszystkim jednego zjawiska, które rodzić może ogromne kontrowersje z uwagi na właśnie prawodawstwo, na Konstytucję Islamskiej Republiki Iranu i na to, co powinno się stać z konwertytą. Kościół katolicki, Kościół ewangelicki ma to do siebie, że przeciąga na swoją stronę tych, którzy rodzą się jako muzułmanie, no bo tak to jest postrzegane w Iranie. No i potem jest problem, no co z tym człowiekiem zrobić? Prawda? Jeśli sobie zaczerpniemy z Koranu, no to widzimy, że mogą być różne interpretacje, ale jeżeli ktoś nie będzie chciał
po dobroci zostać zwrócić się z powrotem, powrócić do łona islamu, no to karą może być nawet śmierć. I to jest problem nie tylko związany z kwestiami stricte religijnymi, ale właśnie z takimi, które tyczą się Islamskiej Republiki, jej prawodawstwa, no i przede wszystkim wyobraźmy sobie tę sytuację, no tam są różne opracowania, które mówią również o ofiarach wśród chrześcijan, głównie konwertytów. One nigdy nie tyczą się tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają jako ludzie wierzący, jako ludzie wyznający chrześcijaństwo, tylko tyczą się tych, którzy zmienili wiarę. Tak? To jest problematyczne. Irańskie władze i irańskie służby uważają bardzo, żeby tych sytuacji było jak najmniej, gdzie trzeba będzie interweniować. I dlatego też z tego, co przynajmniej można zauważyć w kościołach w Teheranie głównie, bo z innymi tam nie miałem do czynienia. No, te służby pilnują, kto wchodzi do kościoła i kim on jest. A jeśli ja chodziłem sobie do kościoła, chodziłem w Teheranie, nie miałem z tym żadnego problemu. Jeżeli wchodził Irańczyk, prawdopodobnie już to się mogło wiązać dla niego z konsekwencjami, z jakimiś odwiedzinami, z zapytaniami, a dlaczego, a co ty tam szukasz i tak dalej. No, to samo też tyczy się tych kościołów protestanckich, które no, de facto gdzieś działają w podziemiu. Nie ma tutaj jakichś zmian, aczkolwiek ciekawa rzecz, kilka dni temu, to już taka ciekawostka, może już niekoniecznie związana z samym pytaniem, ale kilka dni temu otwarto nową stację metra, stację metra Najświętszej Marii Panny, tak? Hazratem Miriam, tak? Jest piękna, w ogóle piękne są zdjęcia, można znaleźć w internecie, taka oprawa, no powiedzielibyśmy tutaj stricte chrześcijańska, prawda? Gdzie jest Miriam czy Maria i są też postacie Jezusa na tej stacji. Islamska Republika stara się mieć takie oblicze. Ono nie wychodzi niestety dla Islamskiej Republiki gdzieś tam na zewnątrz, ale stara się mieć takie oblicze właśnie państwa, które jest tolerancyjne, które szuka tego dialogu, które toleruje innych, no pod warunkiem, że muzułmanie się nie konwertują. Taki jeden drobny warunek. Ale warto sobie spojrzeć na media społecznościowe, bo to chyba tam się głównie pojawiło, nie wiem, w irańskich mediach też oczywiście są zdjęcia z tej stacji metra, no jest to ciekawe, jest to osobliwe. No to może tyle ode mnie, to już zostawmy Marcinowi drugą część pytania, czy też drugie pytanie. Tak, już tytułem uzupełnienia, jeśli chodzi o, to jest, warto podkreślić to, co powiedział Kuba, jest różnica między traktowaniem tych tradycyjnych, wrosłych w irańską rzeczywistość kościołów i wspólnot chrześcijańskich, jak chociażby Kościół ormiański, a kościołami, w szczególności protestanckimi, co do uczestnictwa w liturgii, to w tych kościołach, które istnieją, bo nowych budować nie wolno, co do zasady, msze odbywają się co tydzień i przynajmniej w Teheranie i w Isfahanie nie ma z tym większego problemu, aczkolwiek już na przykład w Tabrizie dużą liczbę kościołów zamknięto dla szeroko pojętej publiczności, w tym również na wiernie, więc polityka konkretna jest też uzależniona od osoby gubernatora i tym podobnych kwestii. Jeśli zaś chodzi o Erasmusa i ewentualne uczestnictwo irańskich studentów w tym programie, to tutaj sytuacja jest i sprawa jest jasna. Nie ma takiej możliwości, ponieważ z powodu sankcji, z powodów też pozapolitycznych, stricte z powodów politycznych, Iran nie jest częścią wielostronnych i dwustronnych umów regulujących kwestie wymiany studenckiej. Irańczycy mogą studiować czy w Polsce, czy w Europie, ale na zasadach zupełnie ogólnych, jako indywidualny kandydat bądź kandydatka, a nie jako uczestnik jakiegoś programu stypendialnego. Na przykład mamy od 15 co najmniej lat mamy zawieszoną współpracę stypendialną, mamy zawieszoną wymianę studencką między Polską
a Iranem z przyczyn prawie, nie mówię, że niewiadomych, ale niezrozumiałych. My się jeszcze mogliśmy załatać. Lata lecą. Teraz już studenci z Polski też mogą studiować w Teheranie, w Iranie, ale muszą sobie sami to wydrektać, sami się zgłosić. Żadna instytucja im po prostu w tym nie pomoże, bo nie ma żadnej wiążącej, ważnej w tym momencie umowy międzypaństwowej regulującej tą kwestię. I tak raczej pozostanie w ciągu najbliższych, niestety, co najmniej kilku lat. Nie, czy są jeszcze pytania? Jak nie, to ja bym swoje zostawię sypialnia, a później już nie będę Państwa trzymać. Teraz czas, ja może podziękuję w imieniu prowadzącej, jak rozpoczęjmy, podziękuję przede wszystkim naszym ekspertom za przyjęcie zaproszenia, czyli do Krakowa, spotkanie się w stronie pytania. Justynie za moderowanie kolejnej dyskusji.